No proszę pana, jak pan będziemy mogli, to pan mówisz. No możemy, to już wszystko leci. To się kameruje. To się kameruje. Dobra, to muszę zobaczyć, jaki mieliśmy ostatnio wstęp, bo ja nie jestem aż taki kreatywny. Daj spokój. Szanowni Państwo, dzień dobry. Mamy tutaj odcinek drugi najbardziej nienawistnego show w YouTubosferze. Poświęcony tylko i wyłącznie eksterminacji. Odcinek specjalny na kanale Złego Ojca. Bam, 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 bam! Dzień dobry. Znaczy, relatywnie dzień dobry, bo tak troszkę zaskoczyłeś mnie tym, Czym? że jednak masz taki wstęp, bo ja to chciałem skorzystać z ostatniego, ale ja muszę zwrócić uwagę, dlaczego w ogóle się spotykamy. To nie jest przypadek, to co powiedział tutaj kolega z drużyny przeciwnej, albowiem... Jakiej przeciwnej? No naprzeciwko mnie siedzisz. Albo nie, no w sumie No i właściwie... vice versa, ta sama drużyna. Śmierć Stonkom. Au, au, au! Ty, w ogóle nie sprawdziłem, jakie kluby grają w barwach Stonek, ale do nagrania tego wspaniałego odcinka skłonił nas komentarz, ja musiałem sobie go aż przepisać. 3:30, a ja oglądam dyskusję dwóch sztywnych specjalistów jebających śliwaki. I teraz liczymy na to, że będzie podobna rzecz o Stonce, no bo Stonka, jak wszyscy wiemy, no to jest nasz wróg, to imperialistyczne po prostu stworzenie, które zrzucono na Polskę, a z którym, jak można zobaczyć, czy przeczytać na podcastach IPN-u katowickiego, nawet Adolf Hitler miał problemy. Ze Stonką? Może teraz to zmyśliłem, ale tak zrozumiałem ich podcast. Ja nie do końca, wiesz, dobrze słucham, ale tak, bo, no, Nie do końca dobrze słucham, ale za to dużo. tak, ale dużo i dużo mówię przede wszystkim. Tu mogę sobie pozwolić na mówienie, bo jakbyś, może tego nie wiesz, to jest taka ciekawostka, ale wczoraj nagrywałem podcast osobno z Japonii. To akurat, wiesz, zły wstęp. Ale rozmawialiśmy też o sarinie. To jest jeden z gazów bojowych, ja tam lubię gazy bojowe, który wiele osób kojarzy tylko z Japonią i atakiem na tokijskie metro. Dlaczego? No bo ten słynny atak spowodował to, że nie ma teraz koszy na śmieci w Japonii, między innymi. No bo skoro nie umiecie się zachować, nie macie koszy, bo w koszach umieściliście To fajne. gaz. Tak, to jest ta przyczyna, więc jakby ktoś chciał więcej na ten temat, to zapraszam do tego odcinka o Japonii, ale sarin jest oczywiście gazem wymyślonym przez naszych sąsiadów z zachodniej granicy i oni jak zwykle teraz tracą, bo Japonia dużą sprawę z tego zrobiła, a oni mają ten gaz i on jest anagramem od nazwisk Schroeder, Ambrosch, Rüdiger i zawsze sprawdzam, von der Linden. Wchodzi sarin w jakiś dziwny sposób. I teraz tak, sarin jest insektycydem, teoretycznie był początkowo. Okazuje się, że jest skuteczny na wszystko. No i nie użyto go w warunkach wojennych, ponieważ nawet ten miły wąsacz uznał, że to już trochę przesada. Ponieważ bał się, że alianci będą chcieli, no zemsty zrobią tak, że zaatakują też chemiczną bronią, dlatego salinu nie wprowadzono. No ale to nas sprowadza do tego, że ogólnie były problemy wtedy, bo Niemcy dużo tych insektycydów stworzyli. No i jednym z nich jest ten, który działa na naszego dzisiejszego wroga, czyli na Stonkę. Wiesz jaki? Roundup. Nie, Roundup to na ATF. Na roślinki takie, które nie lubisz, te takie fasty. DDT. Czyli, To jest to, co jest w komarozolach różnych. Tak. I właśnie to jest o tyle ciekawe, że za DDT był Nobel w 1948 roku z medycyny i fizjologii i dostał go człowiek o jakże przyjaźnie brzmiącym nazwisku Paul Hermann Müller. Nie był Niemcem, dlatego dostał, bo wtedy Niemcom niechętnie dawano te Noble. A jakie ty znasz metody walki? Ze Stonką? No, wolałbym z nim, bo nie możemy od Niemca tyle. Nie możemy. No dobrze, w takim razie. Mi się wydaje, że najlepszą metodą to jest po prostu zbieranie tego. Tak, to jest podstawowa metoda, podstawowy środek walki jest, jak to było napisane? Metodą dziecięcą. Skrupulatna lustracja pól. I Amerykanie też do dzisiaj to stosują. Obejrzałem sobie jakiegoś pana, który pokazywał, jak to się robi i u nich sekretną bronią jest to, że te stonki wrzucasz do wody z mydlinami. I one sobie umierają. A na co stosuje się też wodę z mydlinami? Bo to jest ciekawe, aczkolwiek nie sądzę, by ktoś wyłapywał te stworzonka. Na prusaki. A dlaczego wodę z Bo mydliną? woda z mydlinami zaburza ich oddychanie. W jakiś sposób powoduje, że one się duszą. I to jest bardzo prosty środek, no ale nikt go nie stosuje, bo no nie widziałeś nikogo, żeby chodził po domu i łapał prusaki, bo są dość szybkie zwierzaki. No i na stonkę też to tak działa. No wiem, ale to wydaje mi się, że skoro tak czy siak dążymy do tego, żeby tego prusaka zabić, no to wydaje że łapanie go i wrzucanie go do wody, trzeba przygotować wodę z mydlinami w jakimś pojemniku, gdzieś to trzymać, to jest bardzo dużo jakby kroków niepotrzebnych. Tak, no dlatego tego A nie nikt nie można tego wykorzystuje. prusaka, tylko PUM! I po prusaku? Ale ja właśnie daję to jako ciekawostkę. Gdybyś chciał humanitarnie prusaki, albo mieć całe wiaderko martwych prusaków, nie takich płaskich, tylko jeszcze jędrnych, A po co komu wiaderko jędrnych prusaków? a po co Kury komu- jedzą?
Co nie wiem, to tak wymyśliłem. Ja po prostu jestem słabo przygotowany do tej audycji. Bardzo To mi jest się jedyny... podoba wiaderko jędrnych prusaków. Chciałbym wiaderko prusaków mieć. Ale jędrnych, nie żadnych tam Skoro o liofilizowanych. jędrnych rzeczach i liofilizowanych, to tu niespodzianka. Proszę Państwa, O kurczę. idą tego. tutaj, dostałem prezent. Ja oczywiście muszę tą sznupę odsunąć, ale proszę Pana, czy Pan wie, co to jest? To nie jest akurat nasz uruk. Gdybyś go zobaczył na działce, to będzie bardzo źle, bo to znaczy, że masz tam temperaturę w ciągu dnia 26-28, wieczorami 20-22 i wysoką wilgotność. Można to powąchać? To nawet jest do jedzenia. To jest do jedzenia? Tak, proszę Pana. Dostałem to, bo A, wiem, to jest jakiś pająk. brawo, można tutaj bulgaryzm używać, tylko że jesteście obaj po***ni, spróbujecie. Nie aż tak, bez przesady. Nie? No bez przesady, gdzie Ale tam? to jest tarantula. Nie ma w ogóle takiej opcji. Jest mi przykro teraz. A będziemy tych będzie jadł tarantula? Jest to łeb zjadł. Ja No nie sądziłem, że dzisiejszy dzień w ten sposób się potoczy, Chciałem, że coś- będę musiał jeść tarantulę, naprawdę? No a ile mi ciekawostek o stonkach przygotować? Bądźmy uczciwi. Nie wiesz, jak nie będziesz dużo mówił o stonkach, to ona czeka. Nawet nóżki są, chyba dupcia też. Podobno Czemu to bardzo... ludzie jedzą? Kto ci to dał? Bo moim zdaniem to jest jeszcze większy psychol niż ten, za kogo ty uważa ciebie, więc... Ale to jest osoba no, ze stolicy. Ale to chyba z tamtej strony Wisły. Kurczę, czekaj, z której my teraz jesteśmy strony? Z Ursynowa w No sumie. jest, no to z tamtej, my No. jesteśmy z jednej naprawdę Dobra. prawilne. Teraz tak, Praga, faktycznie. No nie wiem. Zostaną, Nie nie ma uciekną. Nigdzie nie uciekną. Coś zadzwoniło. Już, ale. Nie ma tego w moim bingo. Nie było, teraz już jest. Jesteśmy. Mamy już 2,5 sposobu walki ze stonką. Woda, zbieranie i... Tego nie, to głupie jest. To woda z mydlinami. No, ale i tak je zbierasz. To co byś z nimi robił? No bo wyłapujesz je z tego, No. z tej rośliny. To będziesz później tak sobie plaskał, takie szcik A, robił. to chodzi o to po prostu, że jak do wiadra wrzucisz, to ci wylezą. Tak, no i one sobie już zostaną tam na dłużej. Okej. Przekonałem cię dobrze. No to jak, Przekonałeś mnie. bo ja nie wiem, ja Przekonałeś mnie, tak. To ja chyba będę musiał rozluźnić atmosferę. Po prostu wiesz co, bo ja jeżeli mam już ziemniaki, to mam ze 3 metry kwadratowe tych ziemniaków. Więc jakby robienie wiadra, ja myślałem jakby swoim polu ziemniaczanym. Więc jakby A, to jeszcze... dla mnie ja tam zbieram, wiesz, 7-8 stonek i to jest wszystko, co ja tam mam. A jak ktoś ma, wiesz, hektary tego, no to może potrzebuje nawet całą wannę z mydlinami. No jest to jakaś opcja. Stajesz tam? Tak. Co się dzieje? Ja tam siebie widzę. To może o to chodzi. To wracamy, bo Tak, odcinek... weź jakoś tak trochę niżej ten mikrofon. No bo ty chcesz na mnie patrzeć, ja No nie a mogę- jak, A no? Dobrze, już no. Odcinek normalnie przerywany jak seks stonki jest dzisiaj, wiesz? Ja tutaj przygotowałem parę sucharów, bo wiedziałem, że to będzie trudno dzisiaj. Proszę pana. Suchary o stonkach? Są na wysokim poziomie. Jak uprawiają seks stonki? Nie wiem. Puritańsko. To jest pierwsze. I tak Dlaczego? to będą ludzie o 3:30, że od pire, wiesz? A, okej. Podoba mi się twój brak reakcji, to jest Dobra. wspaniałe. To jest wspaniałe, na to liczyłem właśnie. Dobrze, no A więc... tu jest jeszcze jakiś jeden? Niestety. To dawaj jeszcze jeden. Ale to ja chciałem, panie, to tutaj, Dawkować emocje. jeden mi ta Ursynowa podsunęła, ale musiałem go poprawić, bo pytała, jak nazywa się stonka ze Szkocji, a chodzi o stonkę z Wielkiej Brytanii. Stonka z Wielkiej Brytanii? Nie. Stone Hedge. Mhm. Podoba mi się, jeśli tak ci się oczy śmieją, wiesz? Jeszcze są. Drugie, jak uprawiają seks stonki, ona udaje frytkę, on ją pieprzy. Staram się, żeby, wiesz, żeby ta nienawiść w tobie wzrosła do stonek. Jeszcze 2 dowcipy i pójdziesz sami łowić, nie? Ostatnie. Albo chronić. Chronić przed tymi żartami już nie ma co, nie? Ile zwierząt ma zadowolona stonka? Myślę, że na tym skończymy. 100? Chipsy. To też ziemniak, wiesz, tak tłumaczę na wszelki wypadek. Mnie bawi fest, nie? Powiem ci, widać, że to świetne dowcipy. Proszę pana, pan teraz powiedziałeś, że zbierasz sobie stonkę z kartofli, ziemniaków, gruli, pyr. Jak zwał, tak zwał. Ale ta stonka żre też inne rzeczy. I to już cię powinno bardziej martwić. Który się teraz wyłączył? Całe szczęście, że mam notatki, bo bym się 7 razy zgubił. Ja też. Już byśmy jedli te tarantuły. To czyli tak skończę, ale generalnie te stonki jedzą ogólnie psiankowate, bo to wszystko się bierze od tego, skąd ta stonka do nas się tutaj dostała. Jak Amerykanie zrzucili. Oczywiście tu nawet mamy dowody, ja specjalnie.
Na Masz tę zdjęcie, jak okazję zrzucają? notatka, słowo polskie ma. Zrzucenie stonki. Na terytorium Niemieckiej Republiki jest czynem zbrodniczym. Wymaga się karania winnych. Który rok? 1950. No i zaczęło się wtedy. 3 lipca. W ten sposób świętowali u siebie Independence Day. A to jest o tyle ciekawe, bo stonka w Polsce pojawiła się troszkę wcześniej, ale pojawiła się oczywiście na Śląsku, który nie był wtedy wliczany do Polski, już pomijając, że był pod okupacją akurat, ale w latach 40. Że pierwsze stonki pojawiły się na Śląsku, a nie jak chce legenda, że z morza zostały zrzucone, chociaż oficjalnie, to mi się bardzo podoba, stonkę zauważono w Polsce w 1946 roku pomiędzy Radomiem i Kielcami. To jest ostatnia nowa rzecz, którą zauważono w ogóle pomiędzy Radomiem i Kielcami, na której była to stonka. I wtedy to oficjalnie podano, że jest to akt dywersji zachodnich imperialistów, a dopiero w 1950, gdy ta stonka pojawiła się w Bydgoszczy, powstała ta genialna hipoteza, że Amerykanie zrzucili część stonki do Niemiec, a część stonki, i tutaj jestem pełen podziwu dla amerykańskich zmyślnych łobuzów, do Bałtyku. I stonka z rzeczonego Bałtyku wyszła na wybrzeże. Jest nawet nagranie, jak ludzie chodzą po wybrzeżu i spacerują, jakby grzybki zbierają stonkę z nadmorza. Oczywiście nie wiemy, czy ktokolwiek stonkę podniósł, ale scenki są nagrane. Było to w kronice filmowej z 1950. Ja zaraz tą kominiarkę zjem, bo mnie po prostu szlak. Nie, Tak, weź tu sobie podnieść tutaj trochę z tyłu. ale ten ryjec, wiesz, to jest taki, no, po prostu pysk krzywy. Dobrze, spróbujemy. Nowa jest, A może to po prostu jakiś, wiesz, to był młody kibic. albo szył po prostu jakiś więzień. Myślisz? Bo Nie? tak wygląda trochę, tutaj tak z boków jest zszyta. Powiedziałbym, że więzień nienawiści, ale jak już się nakrzyczałeś tyle, to będzie bardzo atrakcyjny odcinek dla widzów. Dużo montażu. Ale dlaczego ty się śmieciu wyłączasz? Z drugiej strony też nie mogę obwiniać kominiarki, bo nie potem ktoś szył, żeby nie rozmawiać. Trzeba przyjrzeć, nie? A w ogóle, bo jeszcze zacząłem mówić, ale to się ma ta kamera wyłączyła, że ta twoja kominiara jeszcze ma tutaj takie jakby... Kojarzysz, co kiedyś to się mówi, uśmiech jakiś tam Manchesteru czy coś Tak, takiego, uśmiech że Chelsea, kartę tak, kredytową. ludzie mówili. Mhm. No i że ty też wyglądasz, jakbyś miał tutaj jeszcze troszeczkę takie... No przynajmniej uśmiech mam, bo karty nie mam, więc ale to dobrze, no to cokolwiek do przodu, nie? Zawsze jakoś to trzeba zacząć. Ale tak, faktycznie były takie, no to wygodne. Nie wiem, kto to szył, dostałem w prezencie. Ja tam się cieszę, darowanemu koniowi, czy tam Otóż szkolce, nie zagląda się w zęby. Nie wiem, na czym jesteśmy. Pomidor, oberżyna, łopian, bieluń, psianka czarna. Psiankowate. Tak. I dlaczego stonka je psiankę? No właśnie to jest dziwne, ale bo stonka taka już jest, że musi czymś się odżywiać. Ale ona zaczęła po prostu od tamtych. Bo tutaj tego PRL-owskie mieliśmy, prawda? Przypominam, zrzucenie stonki, zbrodniczy czyn. I wtedy nazywano rzeczoną stonkę żukiem kalifornijskim. No ja tutaj, żeby się przygotować do Ciebie, dzisiaj w nocy czytałem jakieś bzdety i artykuły i oglądałem mapki, bo są ludzie, którzy mapki robią i stonka była faktycznie na terenie Kalifornii, bo wiadomo, Kalifornia Liberales, jak to śpiewali. I ona tam sobie nie wcinała ziemniaków, bo ich tam nie było, bo skąd są ziemniaki z Ameryki Południowej. Ale jakiś szczwany typ przeniósł te ziemniaczki z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej, no i stonka, nagle high life, nie? Bo wiesz, paprykę też ci stonka zje, żeby wiedział. Pomidor, papryka, różne rzeczy, a tu nagle masz od czorta ziemniaków i one przerzuciły się na te ziemniaki i wraz z tym przenoszeniem się ziemniaków po całych Stanach one się tak rozpleniły. A następnie z transportami do nas przyszły do Europy. No i To co robiło w Bałtyku? a to tam już ją zrzucali z samolotów, Okej. Amerykanie, nie? Bo to oficjalnie wiadomo, prawda? Tak, i to mi się w ogóle podoba, bo w Polsce stonki obawiano się w latach 20. i problemem zajęło się Ministerstwo Rolnictwa, w którym wiesz co utworzono, bo to jest piękna nazwa. Departament do spraw stonki? Zwalczania stonki. To jest blisko, ale myśleli szerzej, wiedzieli, że to nie tylko stonką człowiek żyje. Ministerstwo. Referat ochrony ziemniaka. Ja w ogóle chciałbym tam robotę, nie? Stary w referacie ochrony ziemniaka. Ziemniak wspaniałe warzywo. Tak, ale wiesz, jeszcze wchodzisz, z legitymację pewnie mieli. Dzień dobry, ochrona ziemniaka. Oczywiście nie mylimy, bo jednego prezydenta tak nazywać, że nie chodzi nam o borowiku, ale tak. No też wiersze o stonce, ale pytam się, jak ty zabijasz stonkę, bo ty to rozumiem zbierasz i tylko wyprowadzasz na spacer, tak? To wieczny spacer. Ja robię to mniej więcej, co robię ze ślimakami. Ten sąsiad cię kiedyś zabije, wiesz o tym. Dlaczego? Czy wkopujesz znowu do sąsiada na działkę? Tak.
Tylko to ze stonką jest trochę trudniej, bo jest mniejsza. To jest wyzwanie Tak, przynajmniej. więc jest, To na jest. trzeźwo trzeba po prostu. Ale no tak, kopię ją w różne strony. To generalnie jak najdalej od miejsca, w którym ją zebrałem. Podrzucam i z takiego półwoleja, z tak zwanej lutypety. Pół! Jak Sebastian Janikowski. Ja To właśnie nasz kopacz. czekałem, kiedy o niej powiesz, nie? Ja widzę, że co odcinek będzie się musiał pojawić, a tutaj jest co, no bo w tej Ameryce Stonka była. Gdzie on grał? Nie wiem, też nie wiem, sprawdzę, bo może w Kopał. Kalifornii. Może w Kalifornii gra Janikowski. Audycja będzie najgorszą Oakland, audycją. Oakland, strzelam Oakland, Oakland Riders. Z takim czarno-biały taki herb z takim typem z profilu. No i pudło. Seattle Seahawks. Nie, dobra, masz rację, Oakland Riders. Dobra, źle przeczytałem Jerbsce, nie? Ale jak można Oakland przeczytać ze Seattle? Bo tu było napisane, grał w obu, w Seattle też grał, w Oakland grał po prostu 7 lat i zakończył w Seattle Seahawks. Czy Oakland to jest tym? Jest jeszcze w Kalifornii? Może przenieśli. Las Vegas, stan Nevada. Bo to teraz jest Las Vegas Riders. Ja cię kręcę. No Oakland jest w Kalifornii. No jest. To się zgadza wszystko. Wszystko jest. No, czyli on te stonki też tam wykopił. No i może dokopnął to. Nie Może właśnie. Może nim grasz właściwie, nie w jednej drużynie. Boże, no. Przekopywanie stonek? Popatrz. Bardziej się ucieszyłeś niż słuchałem. To prawda. To źle o nas świadczy, nie? Dobra, nie wiem, sprzedam ci jakąś ciekawostkę. Czy wiesz, jak jest po łacinie stonka? Czy jest to takie do odgadnięcia? Bo jeżeli to potrzebna jest wiedza, to nie. nie Ale sądzę, że jeżeli... było zgadnięcia. Nie. Leptinotasur. Dobra, coś tam. Nie, W chciałem każdym powiedzieć razie... stonkus. Nie, ale... o Ale ston- przez V. Stonka po łacinie. Nie, ale blisko. Zaraz ci powiem. Leptinotarsa decemlineata. I tak Śmiesznie, jakby do wymówienia tego trzeba było tak się za brodę złapać. Bo nie możesz Cały być czas się tak, zamyślił. no lepti, no co? To będziesz mówił. Teraz się śmiał ze mnie. Ja rozumiem, ale chodzi o to, że ta druga część nazwy oznacza 10 linii. Dlaczego? Bo ma takie linie na plecach. Brawo, po 5 na każdym skrzydełku. Bo stonka lata. Ona potrafi latać. Jak tym kopiesz, to ja nie wiem, czy ty jej nie pomagasz przypadkiem. To ale jakby ona jak Evil Knievel wystrzelone z armaty. No. Pum! I ona tak, wow, jaki napęd! I włącza skrzydła. No to ty im tylko pomagasz. Ale właśnie, bo to chciałem sprawdzić. Stonka wykopana z prędkością. Po czesku stonka jest bardzo ładnie. Czy to jest do zgadnięcia? Też nie. Ja będę musiał sprawdzać, bo kilka takich nie zapisałem po prostu. Jest mandelinka bramborowa. Bardzo ładnie. I no stonka... Mogłaby być o tym jakaś piosenka dziecięca. Czy tu ktoś chodzi? Tak, Słyszę nad nami głosy. są duchy. A, no dobrze. Duchy rzeźbiarza, który miał kiedyś tutaj swoją, jak to mówi pan tutaj zajmujący się tym budynkiem, gnomownię. Po hiszpańsku stonkę. Znasz hiszpański? No. Tym wygląda, żeby znał. Escarabajo de la patata de Colorado. No i to już jest. Więc wiem, że Ale generalnie... Colorado, zobacz, a Tak, miał być tak. z Kalifornii, więc chyba... Ty. No właśnie. To masz rację. Więc może po prostu w mitologii hiszpańskiej stonka pochodzi z Colorado. A może po prostu ja się tak zajebiście przygotowałem, że ona pochodzi z Colorado. Ja właśnie nie, ja nie Ale będę. to weź nie sprawdzaj, bo wtedy wszystko z tym Oakland, co Dobra. trafiłem, to nie. Olewamy to. Zostań. Pomylili się Hiszpanie jak zwykle. Nie musi, ale słuchaj, może oni po prostu, u nich się mówi, że z Colorado przyjechała. Może nie umiem wymówić Kalifornia. Nie wiem jak się po hiszpańsku Kalifornia. Nie chcę wiedzieć właściwie. Tarantuli nie zjedliśmy jeszcze. To jest niepokojące. No ale to powiedz mi pan, czy pan wiesz, bo stonka ma taką ciekawą rzecz, cechę, dlaczego nie można jej zabić tak łatwo? Dlaczego nie można zabić stonki łatwo? Bo jest z adamantium? Że są możliwe. Ale pokój Możliwe. jej achillesową piętą jest woda z mydłem. Tak, i nie trafię na tę informację, ale brzmi to na tyle Leci najbardziej na bum, bum, sensownie. bum, cium, 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 odbija się, ale kąpiel? Bum, 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 bum. Brzmi to jak najbardziej sensownie z tego, co dziś powiedzieliśmy, więc myślę, że możemy tak zostać. Nie no, jakiś chrzęsnokostny Dix ma. Nie, ona bardzo szybko się adaptuje i generalnie jest problem z truciem jej chemicznym. I dzisiaj w jednym z programów Przepraszam, że stonki mogą mutować? delikatnie uodparniają się. I generalnie jest tak, że Przyszliśmy tutaj je pozabijać, a nagle się okazuje, to jest potężny przeciwnik, bo one mają taki wałek, że jak na przykład w jednym sezonie zastosujesz jakąś chemię, to nie wolno ci drugi raz stosować. Bo one się będą odparniały. No i to też zresztą my jesteśmy, podkreślamy, jedyną uczciwą stacją, która nie jest opłacana.
ponieważ większość filmików o stonkach, jeśli poszukasz na YouTubie jak zabijać stonki, to jest od razu reklama jakiegoś preparatu. I tam na przykład wypowiada się jakiś pan specjalista, że nasz preparat Może to tym stonkom robi z tyłka jesień średniowiecza i jakby tego było mało, działa na ich nerwy, układ nerwowy. I stonki konają wnętrzarnie. Śmiesznie, że są gdzieś jakieś, wiesz, są naukowcy, którzy wymyślają skład chemiczny preparatu, żeby zabić stonkę. Ona jest w stanie w ciągu jednego sezonu się uodpornić na to, No. także za rok będzie już odporna na to chemikalium, które naukowiec, który za nasze pieniądze był Ja na szczęście podatków nie płacę. Politechnice, na Wydziale Chemii czy innej tam wykształcony i stonka się uodparnia, tak? Ale na kąpiel kurwa nie jest w stanie. Jej sezon w sezon kąpiel To jest zabije kurwa stonkę. To jest fascynujące, że właśnie tak. I jeszcze jedna ciekawostka, ale ten pan, znaczy, ja mu tam wierzę, nie wyglądał mi na naukowca, ale on miał swoją hipotezę, że na każdą z faz stonki działa inna trucizna. Oczywiście mógł ktoś coś sprzedać, bo w tym momencie sprzedajesz 7 produktów, nie? Ale twierdzą, że ta stonka, no to jest takie bydle, że no oprócz tej wody z mydłem, no stary 7 chemikaliów. No ja nie wiem, te pomidory się będą świeciły, nie? Ja na początku mówiłem, że to trochę ekstra krok. Ta woda z mydłem, a to się okazuje, że muszę Ja nie chciałem cię tak od razu atakować, ale żebyś wiedział w ogóle, jakie są skuteczność tych stonek, bo co ja już zapisałem. W przypadku osobników dorosłych próg szkodliwości wynosi 2 chrząszcze na 25 roślin ziemniaka, źródło Erlichowski 2009. Więc jak już są 2 stonki na 25 zimujące, czyli że wiesz, znajdziesz sobie na jesień, że idą 2 dżemnąć się, to już jest bardzo źle. Ale jak podali w ogóle staty, to te statystyki są przerażające, ponieważ to jest niski stopień uszkodzenia, czyli 15%. Jeśli powierzchnia liścia zostanie zniszczona powyżej 15%, oznacza to, że plon ziemniaków z 1 hektara może spaść nawet o 28%. To jest około 7 ton. Źródło Kowalska 2010. Więc wiesz, więc te bestie to naprawdę nie są takie kaszel muchał. Ciekawe, czy biegusy by sobie poradziły ze stonką. Widziałem, że bażanty. Łapali bażanty i bażanty jedzą stonkę. To jest właśnie jedna z naturalnych metod, oprócz kapcia, która jest skuteczna. Ale patrzę, co tu było jeszcze. Wspieranie naturalnych wrogów. To jest dość ciekawego. Naturalnym wrogiem najwyraźniej jest biedronka, ponieważ AI nie napisałem, że to jest biedronka, ale napisał: w ogrodzie sadzi rośliny, które przyciągają biedronki, na przykład jabłonie, koper włoski czy jeżyny. W jednym z miejsc napotkałem się, że oczywiście twoje jeże, te, które już u ciebie i tak są zaproszone tymi macerowanymi ślimakami, one działają na tych buraków. Ważne jest, żeby stosować płodozmian. Czyli no to akurat jak masz to ile tych ziemniaków, mówię 2 metry na krzyż, nie? No to tam nie masz wielkiego pola do manewru, bo one przejdą te kilka metrów, bo one się poruszają jednak dziady. I że można je Przecież tutaj ziemniaki były, gdzie są? A, tutaj. No bo właśnie, mam wrażenie, że to tak nie wszyscy rozumieją. Ja wolę teraz tłumaczyć, odkąd rozmawiałem z kilkoma osobami z Polski w ostatnim czasie i zauważyłem, że jednak trzeba dużymi literami, to wolę powiedzieć. Ale z upraw, nie z upraw, z oprysków naturalnych pokrzywa lub wrotycz. Znowu łączka bazaltowa wraca. Preparaty mikrobiologiczne oparte na bakteriach Bacillus thuringiensis. No i co? No, izolacja plantacji, co dalej? No, preparaty są powymieniane. Trzeba plantację całą odgrodzić parawanami. No ale właśnie, co to jest? To jest naprawdę to wygląda jakby... Wyizolować plantację. Jak będę kręcił SFI, to cię zatrubię po prostu, nie? Dobrze. Patrz, Plantacja. mówiłeś odrobina wody Jezu. z mydłem, a tutaj masz pokrzywa. Zalej kilogram świeżej pokrzywy 10 litrami wody, pozostaw do fermentacji na 4-5 dni. Wiesz, jak to śmierdzi? Jezus Maria, jakby... Czyli Ja- wolisz stonkę. Dlaczego? No, masz to robić. Nie, no ja to robię. W A. sensie nie dla stonki, bo taka gnojowa z pokrzywy jest bardzo dobra rzecz. I do rozcieńczania, do podlewania, i taka rozcieńczona do oprysków jakichś takich. To Na cerę. super nawóz. Na cerę tak, ale trzeba w pupę wcierać, wtedy na cerę najlepiej Mhm. wchodzi. Więc, ale stary, to śmierdzi tak, że za każdym razem jak to przychodzę wymieszać, to tam patykiem sprawdzam, czy tam kot żaden nie wpadł i nie zdech, bo to no to przeokrutnie, no. Ja zawsze to wynoszę w sam róg działki. Ach, ale dobre jest, no niestety, dobra rzecz. To ciekawe, bo ja jeszcze znalazłem oprysk z musztardy. To cię może zainteresować. Od razu na grilla ludzi Bierzesz zaprosić. musztardę i tak... Niestety nie aż tak efektownie.
150 ml octu, 50 g musztardy, 10 litrów wody, spryskuj rośliny rano lub wieczorem, raz, 2 razy w tygodniu. No, proszę pana, W jaki sposób wiemy, oddychają stonki? Czy one oddychają jakoś tak, mają nos, czy przez głęboko, ciało? głęboko. Wima Hofa stosują. Na pewno tak jest. Zimne Kurde, ty kąpie. zawsze złapiesz na czymś takim, nie, że to nie sprawdziłem, jak dają. No generalnie muszą tam być jakieś przedklinki zaangażowane, Bo skoro... to zawsze skoro też jest można po problem prostu z mydlinem. spróbować im to zapchać, tak jak mszycą na No przykład. to właśnie mydliny. Więc albo tak, woda, tak do spryskiwacz woda, troszkę jakiegoś mydełka albo czegoś takiego, albo jakichś takich z pokrzywy takiego badziewia też można. Mleka trochę, mleko, drożdże chyba. Ja czekam, mleko, drożdże czekam, bo tutaj Nie, wygląda, że I coś tam jeszcze, trzecia rzecz, 3 rzeczy można było tam. No Ale mąkę jeszcze i- wracając do tego, co powiedziałeś przed chwilą, ocet jest, mam wrażenie, na maksa niedoceniany. A to na pewno. Bo to wszystkim się wydaje, że to taka przyprawa, że tam do nóżek. A to kurwa, ile rzeczy jesteś w stanie, nie wiem, głupi czajnik se tam, ogólnie ocet, soda w różnych proporcjach. Ja już widziałem tyle rolek z naturalnych sposobów, jakichś wiesz, czyszczenia domów, czy coś tam, zmywania kamienia jakiegoś tam. Albo z sody robisz papkę, albo dajesz troszkę tej sody i więcej octu, albo parę kropel octu tylko i... To jest niesamowite w ogóle. Skoro sobie przyniosą witym tarantulkę? Nie, nadal dziękuję. Jak podoba mi się to. Nie skuszę się. Octem na pewno podłogi można myć. Choć może nie jest ten efekt zapachowy wtedy, ale też skutecznie działa. Ale to szybciutko już nie ma. Ale wiesz, jakie ludzie narzekają. Tak raz tam rybę z brokułami podgrzejesz w mikrofalówce i wielkie faro. Całej roboty. Octem wyczyścić później. No. Miseczkę octu zagotować. Moment, nie. A działa to wtedy? Pewnie coś tam działo. Czy, że my nie możemy zmyślać na bieżąco, bo to jest audycja edukacyjna, to jest nocne Nie, pasmo no pewnie edukacyjne. działa, no pewnie jak jest jak, nie wiem, woda ci paruje w mikrofali, no to pewnie jak ci paruje ocet, no to chyba lepiej, bo to jednak jakiś tam jest roztwór tego kwasu, więc Ja przepraszam, bo może ja tego, nie, roztapia coś tam. ja tego nie przeczytałem, ale okazuje się, że twój plan, żeby odizolować wszystko parawanem, nie jest taki bezsensowny, ponieważ jedna z propozycji AI, izolacja plantacji. Słuchaj uważnie. Oddalaj plantację ziemniaka od potencjalnych miejsc zimowania stonki, takich jak inne plantacje. To jest piękne, powiem Ci. Jestem ciekaw teraz, jak na tych terenach rolniczych, to idziesz do sąsiada i mówisz, że sorry ziomeczku, ty w tym roku z rzepakiem lecisz, bo po co? Wiesz co bym chciał w tym roku spróbować? Ziemniaczaną wieżę zrobić. No. Wiesz, że ziemniaki, jak po to się, dlatego się je kopczykuje, czyli tak się zasypuje troszkę, no bo tam gdzie jest ziemia, to tam puszczą korzenie i tam mogą powstać ziemniaki. I są takie techniki, że robisz taką wieżę z takiej, wiesz, kratki jakiejś takiej cienkiej, budowlanej, czy takiej metalowej, dajesz trochę ziemi na dół, walisz ziemniaka i systematycznie jak on dorasta, to go po prostu podsypujesz. O, Także on, wiesz, potrafi tam wyrosnąć, nie wiem, na 1,5 metra na przykład, cały czas wystaje tylko tyle nad ziemią i rosną ci tam, wiesz, taka wieża, tylko że musisz tak dosypywać, jak na lasagne, co jakiś czas, jak on podrośnie, żeby on puszczał po prostu kolejne te i potem sobie rozcinasz tę siatę, zdejmujesz i tak. Ej, Takie eksperymenty, zrobię coś takiego sobie. zrób coś takiego. Pamiętam, że fascynuje mnie, jak Ci lasagna dziwnie rośnie, ale tutaj w to akurat wchodzę, nie? To bym chciał zobaczyć. To tak, no panie, kurczę, czy Pan na Pan jest lepiej przygotowany niż ja, nie? Ale to akurat nic o stące, tylko o ziemniaczku. Ja z ciekawostek znalazłem, że księży oskarżano o sabotaż, Nie pierwszy raz, nie ostatni. ale proszę Pana, dlaczego? Ponieważ księża rzekomo zniechęcali do zbiorów stonki w niedzielę. To kiedy stonkę zbierać? No właśnie, nie? Mógłby Sobota sam- była pracująca wtedy, nie? Mógłby sam poprosić, zaproponować, że chodźmy, pozbierajmy stonkę. I patrz, no to by była strategia, proszę Pana, a tu nic. Jest wierszyk o stonce, o! Kurczę, to chyba źle zanotowałem, bo nie ma autora. Nie lekceważ sobie stonki, nie mów 3 czy 4 dzionki, nie zważy przecież wiele, będę tępić ją w niedzielę. Widzisz, nawet wierszyk mówi, nie? Nie, zupełnie nie masz racji, nie odkładaj pól lustracji, w ciągu dnia już to stworzenie robi wielkie spustoszenie. Z góry, przepraszam, autorkę wiersza. Nie sprawdziłem, tu się przyznaję, że po prostu mi to wyskoczyło randomowo, dzięki temu, że korzystałem z pomocy AI, która, ja już powiedziałem, no, ma kryzys egzystencjalny, bo stwierdziła, że to ja, to Tomasz Piotr zobaczył. Ale wierzę jej dalej, nie?
Wierzej dalej, czytam dalej. Czyli dobra, mamy Wrotycz, to już przerobiliśmy. Wrotycz też fajna rzecz. Opowiedz mi o Wrotyczu. No właśnie dopiero się dowiaduję, więc to jeszcze nie mam takiej pełnej wiedzy, żeby móc o tym A co to jest? opowiadać, ale... Mi powiedz. I taka roślina dzika polna. Wiesz jak wygląda? Takie są łodygi takie wysokie mniej więcej i na końcu ma takich mnóstwo takich żółtych małych kwiatków zebranych w takie baldachy. Takich żółtych kółeczek, takich cik, 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 cik i liście takie postrzępione. Straciłeś mnie przy roślinie, ale okej, wierzę, że Dlaczego? tak zgubiłeś. Ja mam wyobraźnię bardzo słabą. Słuchaj, można napary z niej robić, odwary, ekstrakty, Na parę odwary, no. napary, odwary, ekstrakty. Tak powinno się nazywać w filmach jakoś. Zaklepuję tę nazwę. Napary, Ja to sobie zrobię w międzyczasie, nie? ekstrakty. Miał tu problem, bo to notatki stare i oczywiście jest pytanie, jak długo potrafić trzymać genitalia przyczepione do kaloryfera, co nie jest tematem naszej Przyczepione, rozmowy. ale że położyć po prostu? Czy przyczepić? Chodziło o rozgrzany kaloryfer, jak się okazało podczas rozmowy, Okej. to notatki z wczoraj i jednak miał być bardzo rozgrzany, więc po jakimś czasie się mogły przyczepić. To szybko raczej bym. Dość szybko. I co ciekawe, ten, który wygrał, nie ma dzieci, ten, który przegrał, dzieci ma. Co jest sugestią, że nie jest to rozrywka na niedzielę popołudnie. O, proszę bardzo. Tego nie zalecamy robić w niedzielę. No dobra, przyjacielu, bo ja widzę, że Zapach smażeniny unosił się po mieszkaniu. już książki mógł pisać. Ale tylko o tych jak się przypalają jajca. Wiesz co, od czegoś trzeba zacząć, nie? A czy jedna taka napisała o tobie książkę? Taka moda dawna. Nie, tam były tylko Inspiracja. inspiracje. Chyba obaj wiem, że to nie była inspiracja. No dobra, no to co, no to teraz z ławki wchodzą Turkucie, bo ja widzę, że... Turkuć! To jest kurwa turecki robal, co? Turkuć! Ekran, Turkuć. Kreatywność mnie przeraża. I ty zjesz tę taranturę zaraz, bo to się tak skończy. Nie, nie? ja tej tarantury. Mieliśmy tylko jeden cytat o Turkuciach. Proszę powiedzieć, jaki był cytat o Turkuciach? Turkuć, ty Nie no, ten jak Nie walczyć ten. Turkucia, ten o łopacie. Turkuciowi to tak. trzeba łopatą bo to takie bydle. A skąd I- to było? A, tu proszę bardzo, z książki. No ja tu napisałem. O ty szmato! Z Booking. To jest taka aplikacja, która pozwala ci sprawdzić, czy jakieś jajko nie jest stare. A wiesz, że tak kiedyś na bank by się sprzedało, bo ludzie serio łykają wszystko jak pelikany. Tak jak płeć papryki, to ci mówiłem chyba, nie? Czy tam 3 dzióbki są, czy 4? Brednia, brednia. W ogóle kogo to obchodzi? Płeć papryki. Wiesz co, ludzi, bo ludziom się nudzi, no. Ludzie czytają o wszystkich bzdurach. Najlepszym dowodem jest to, że ktoś nas słucha, nie? Myślisz? A i tak u nas... Pozdrawiamy. Tak, Jesteś super mądrym człowiekiem. tak, i tak u nas jest dużo większa dawka wiedzy, niż właśnie jak ktoś sobie przesłał tego mema, że papryka ma 3 albo 4 dupki, dzióbki, jak tak zwał, tak zwał, to oznacza, no nie, no to jest owoc, to nie jest jego płeć. Jak masz paprykę, to widziałeś, że niektóre mają 2, 3, 4, 5 tych dupek i co, to ta 5 to jest jakaś, nie wiem, już hermafrodyta, a ta 2 to LGBT. miała wypadek. No właśnie, no to tak nie działa, no. Przepraszam, LGBP, bo papryka. No znaczy się, myślę, że ten dowcip o Stonehenge jednak był lepszy niż to, ale i tak doceniam. Stoneherz? Co? Stoneherz? Ja To myślę, jest że... częstotliwość stonki, Stoneherz? Dobra, tutaj wiem, aż to mnie rozbawiło. To już widać, jak poziom się audycji zwiększy. Tak, Stonehenge. Ja nie wiem, czy chcę z tobą jeszcze rozmawiać. Dlaczego? A co z tym Turkuciem? Nie, Turkuć? No właśnie, bo to jest kurczę, ty chciałeś Turkucie mordować, a ja nagle je polubiłem. Ja nie mam Turkuci w ogóle. No właśnie, o to chodzi. Ich Ty jest, k***o! ich jest mało. I te Turkucie się okazują, że są dość fascynujące. One tak łażą, widziałem gościa, który tam puszczał na stoliku Turkucia, to tupie. No dobra, no nie jest to może najważniejsze, co robi Turkuć, ale poza tym jest spoko. I co ważne, nie zgadniesz, kogo Turkuć czasem zabija. Stonkę. Lepiej. Kleszcza. Pomrowy. No, on poluje na pomrowy No czasami. wiem, ale to już jest taki trochę zamiana siekierki na kijek. To zależy, Bo jak pomrowa- zwykle. Pomrowa da się wykopać. No, Turkucia też on jest taki ciężki, że jak jego wykopie, to jest już po temacie, ale on relatywnie Wiem, mało chodzi mi o to, niszczy. że... Tak? Tak, bo to jak masz ich więcej niż jednego, to zaczynają coś, czegoś tam jakieś pojedyncze sztuki, jak będziesz kontrolował, oczywiście ja wiem, że są działki, tutaj pozdrawiam działkowiczy, którzy mają ten problem, no gdzie jak masz kilka turkuci, no to ci wszystko zeżrą, prawda? Ale tam jest dopiero zamiana siekierki na kijek, bo na przykład wrogiem Turkucia jest kret.
to... Widziałem Wiesz- wczoraj filmik, jak chłop łapał kreta gołą ręką. Stał gdzieś na polu i widzisz, że mówi, o to jest najświeższa ta kubka z tych wszystkich, nie? I tam stoi jakiś tam, czy jakiś taki No. dźwięk robi i nagle ta kubka zaczęła się i nagle on, wiesz, zresztą pum, wkłada tę łapę w to kretowisko i ja do tego momentu byłem przekonany, że za chwilę wyjmie, wiesz, albo faka, coś takiego, a on normalnie wyciągnął kreta. Jaki agent? No, krety, No. a krety to są stare w ogóle mordercy, psychole i heja banana. One na zimę sobie robią żywe spiżarnie. Podcinają nerwy na przykład dżownicom, żeby nie uciekały. Mają cały tłum No to w ogóle ofiar. spoko wiedzieć, gdzie dżdżownica ma nerwy i gdzie podciąć. No, to bez jest oczu? dość skomplikowane. Ja przepraszam, jak będę miał jakiś problem wymagający delikatnej operacji, to chciałbym, żeby doktor Kret tam... No tak, ale to jest w ogóle coś niesamowitego i one... W ogóle jest tak, że one, o ile mnie pamięć nie myli, bo to mogę się teraz faktycznie trochę nie jognąć, ale... One na przykład mają tak, że wyczuwają, że... Drgania. Tak, że wyczuwają te drgania i jeśli inny kret przejdzie jego kretowiskiem, to on idzie mu spuścić łomot. Nice. No, to są takie kozaki, nie? Dlatego się wkłada te patyki z puszkami w kretowisko. To są te drgania. I on Tak, to czuje. tak, i im odbija po prostu, ale wiesz, no, że ktoś go złapał do ręki. No, bardziej się spodziewałem tam naprawdę No. dildosa niż naprawdę kreta. Kurde, to jestem zaskoczony, to szanuję, to musimy go zaprosić, tego typa. On po polsku mówił? Nie, to jakiś To tym lepiej. zagraniczny. Tym lepiej będziemy, bo napisy mu damy, że mówi to, co chcemy, bo to... Tu się go posadzi. O, no przepraszam, to tak oczywiście. No, to jest jakiś pomysł, ale na te Turkucie generalnie spotkałem się z samymi pozytywnymi informacjami o nich. No bo nie czytałem działkowiczów, tylko no, ludzi, którzy hodują Turkucie. Może, Na może mięso, byli na lekko mięso. skrzywieni, nie? Ale hodują, nie? W ogóle hodowla Turkucia to jest już Ale coś. na co, po co? Bo jest fajny i tupie. Tak robi. No wiem, ale no to masz jednego, tak? Robisz sobie zapas. No i Powiedzmy tyle. masz, nie wiem, 5 czy 7. A po co hodowla? Co to ludzie chcą mieć turkucia w domu? No, Tym na myślę, pewno, że a niewielu, nie, a nie myślę, że karmi się niewielu. tym czegoś? Pewnie się karmi czymś. Nie, No no bo masz krety się tym karmi. turkucia, to ja mam wrażenie, że turkucie nabiera się łopatą raczej. W sensie, że to tak jak czasem, nie wiem, widziałem ostatnio jakieś wideo z plantacji tej cykady. Gdzieś tam w Chinach, jak karmili, no to oni tam je nabierali normalnie tak jak taką szuflą jak śnieg. No więc wydaje mi się, że robaki jak się gdzieś nakłada, to raczej nie, że tam wiadomo jakieś tam tarantule czy inne jakieś... To jest pająkiem. No właśnie, no więc takie Proszę, większe. proszę zjeść, bo to jest pająk, nie Nie robak. będę To te- nie jest robak. I normalnie to tak się... Tak mi się No i wydaje. tak, i mówią właśnie, że mechanicznie, a oprócz mechanicznej likwidacji turkuci, opcją jest wysypanie gnojowiska, jakiegoś wiesz takiego, po to, że one na zimę się tam schowają, bo tam jest odrobinę cieplej i ty tuż przed zimą, zanim to zamarznie, przewracasz na drugą stronę. I turkucie podmordają. No, nie ma żadnych dobrych metod mordowania turkuci. Więc, a na stonkę, no, ustaliliśmy, że jest dużo, ale mydło wygrywa, prawda? Czyli stonki to Mój brudasy. stary, to było niesamowite. Stoję sobie na balkonie, jeszcze z rodzicami mieszkałem. Stoję sobie na balkonie, palę kiepa i mieliśmy tam, może nie plagę, ale było trochę jakichś takich myszy, szczurów. Wydaje się, że turkuci na balkonie. I my tam różni sąsiedzi porozstawialiśmy sobie, wiesz, takie pułapki różne, żywołapki. No i widzę, stoję na balkonie, palę kiepa. Widzę, że sąsiad z naprzeciwka, coś tam dziecko mówi, płacze, gdzieś pobiegło. Nagle okazało się, że pewnie tam do łapki, do jednej łapki się przykleił szczurek. Mhm. Także nie wiem, czy go tam przycięło, że był jeszcze żywy. I mój ojciec zabrał to dziecko, wrócił do domu i wrócił z shotgunem w takim na kulki. Co ty gadasz? Wycelował, odwrócił głowę i PUM! Stary, ja mówię tak, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Z shotgunem na tam myszę czy szczura? Ale jak z filmu. PUM! Nie chciałbym wyjść na nienormalnego, chociaż to już jest trudno, za późno, bo się pojawiłem tutaj. Ale no ja mam karabin, dokładnie shotgun na muchy. A to wiedziałem, ten na sól. Tak, ten na To kiedyś jakieś robiłeś tą, recenzję. Tak, unboxing, bo pszczelarzowi chciałem to dać i chodziliśmy, polowaliśmy na te muchy, to jest w ogóle no, kupa śmiechu z przewagą kupy, bo w domu jak to stosujesz, to bądźmy szczerzy, masz cały dom zawalony solą, nie? I jeszcze możesz po oczach dostać.
Ale jak sobie wyszliśmy przed na korytarz, czy tam pod blok, żeby polować, no to działa. Działa naprawdę nieźle. No ale czy kurczaki, wiesz, broń na kulki w takim wypadku? Bo w Ameryce się sprzedają te karabiny. O, to jest taka ciekawostka. Na sól? Tak, a powiem Ci dlaczego. Bo I co, i mordujesz tak dla frajdy, tak? Nie Tak, dla bo to mięsa, nie ma nie to, żadnej że zbierasz i skuteczności. później Nie. szaszłyki robisz. Poza tym oni polują na karaluchy i właśnie dlatego jest bardzo duża siła odrzutu tej broni, bo tego karalucha Ty nie zabijesz. On jest ogłuszony i wtedy te Możesz go złapać. niezbyt szczupłe osoby mogą dojść i go nadepnąć. Raz w życiu łapałem karalucha. 2 razy w ogóle tylko widziałem. Raz był zasuszony gdzieś już za jakimś regałem, a drugi był żywy, ale zaplątał się w taki kłak kurzu i nie był w stanie szybko iść i tak bardzo Co ty wolno gadasz? szedł, więc tak sobie podszedłem do niego i tak po prostu... I co z nim zrobiłem? Proszę wejść, panie Wyszedłem Sebastianie. na zewnątrz, podrzuciłem i dostał z kopa. Kurczaki. A jeszcze na tym kurzu jak wylądował, to mięciutko. Ekstra moim zdaniem. Jakieś rozmawiają o karaczanach właśnie z panią z Przyry, ale rozmawiają też z panem, który zajmował się dezynsekcją i on zawsze mi imponował swoim podejściem i mówił, że proszę pana, jak na 7. piętrze to nie może być karalek, tylko karaczan plusek. Karolowi tego sobie nie można. One góra do drugiego. Ja mówię, stary w ogóle kolej otworzył mi oczy na nowy świat, nie? Że niektóre karolchy są po prostu leniwe bydlaki, nie? I nie powinniśmy do nich szacunku. Nawet mi się wyżej nie chce wejść, nie? I facet naprawdę mógł coś takiego, że no. I on miał w ogóle tyle historii, dlatego te karaluchy... A windą? No właśnie, nie wolno im windą, chyba mają jakiś zakaz, wiesz, windowy. Nie jestem pewien. Ale on na przykład miał takie historie i tutaj polecam wszystkim, bo to akurat historia była z Warszawy, że pani była w jakimś nowym budownictwie, już deweloper oddał dopiero budynek, jeszcze ściany się trzymały, bo to takie te cienkie ściany. No i po miesiącu cały budynek zaprusaczony. No i jak do tego doszło? Stary, zrobili śledztwo. Znaczy, nie wiem, nie wiem jak zrobiono to śledztwo, bo to jest dość skomplikowane, ale w końcu doszli do tego, że źródłem musiała być pani, która przyjeżdżała do rodziców tam. No i ona przyjeżdżała zawsze z laptopu. Historia jest taka, że gniazdo Karolów było w laptopie. Tych prusaków, przepraszam. Naprawdę? No, znaczy, wiesz co, no facet miał Czy świetne takie historie. Nie wiem, jest wiarygodne, ale generalnie tak, no. Jest technicznie rzecz biorąc taka opcja, no bo tam jest ciepło. Teoretycznie, no jeśli jeszcze No jadła ale tam. tego laptopa cały blok, to co ona chodziła od mieszkania do mieszkania i im sprzedawała... Nie no, wiesz co, jak wystarczy, UPC? że jedno mieszkanie ma plusaki, to już się rozejdzie. Jeszcze tym bardziej jak masz cieniutkie ścianki, tam to one błyskawicznie są, ale to jest tak inwazyjny gatunek, prawie jak stonka. A jakby do stonki strzelać z tym solonym z pistoletem z soli? Zadziałałoby, muszę to spróbować, bo nie widziałem dawno stonki w Katowicach, ale myślę, żeby zadziałało, tylko musiałbyś i takiem dobnieść, bo no to jednak te hitynowe pancerzyki, skoro i na jedno i na drugie działa woda z mydłem, i na jedno i na drugie działa kapeć, to myślę, że karabinek zadziałał ogłuszająco. Co? Polecamy się firmie, jeśli będą potrzebowali, że ktoś poluje na stonkę, to wiesz, ja ci przywiozę ten karabin. O! Ratatatatata! No ty sobie polujesz na stonkę i zobaczymy, czy to działa. Bo może się okazać, że niszczyliście, że jest za dużo się odrzutu i wtedy będziemy wiedzieli, że bez sensu. Co wy mi zniszczyliście? No więc rzuciłeś tym wybornym dowcipem, co wy mi zniszczyliście i czekam na dalszy ciąg. To nie ma dalszego ciągu. To już każdy sobie w głowie musi dopowiedzieć dalszy ciąg. Nie, pan jesteś komikiem. Ja jestem od twardej wiedzy, jak Godzina. to, że... Może już to mówiłem, ale że stonka imperialistyczna spadła. To jestem od tego. Ja cię tylko to mogę powtarzać. Czy ja tam jeszcze coś Bardzo znalazłem? mi się podobała lustracja pól. Tak, w ogóle to był cytat, bo wiesz co, to jest cytat tej kroniki filmowej. Chciałem nawet to puścić, może to znajdę, ale no ten tekst, że podstawowym środkiem walki jest systematyczna ilustracja. Nie, przepraszam, skrupulatna to była, skrupulatna, nie mogę znaleźć cytatu. Więc ja chciałem, i wiesz, dzieci to lubiły. A, już wiem, co o tym Adolfie chciałem powiedzieć. Przepraszam. Tak, mi się tak przypominają takie rzeczy. Dlatego bardzo dobrze jest iść ze mną na imprezę i ja muszę mieć jakąś pamięć zewnętrzną, która mówi, o czym ja już bredziłem. A, jak wpiszesz sobie w AI, to zaraz znajdziemy, bo to jest w ogóle genialne pytanie, bo ja oczywiście odkąd zauważyłem, że AI już kompletnie nie wydala z moimi kretyńskimi pytaniami, to zadaję częściej. Ja wczoraj zapytałem sztucznej inteligencji, podałem adres w Warszawie i zapytałem, czy da się podjechać pod ten adres w Wilnie, skręcając tylko w prawo. I? Nie da się. Wydaje mi się, że się da. Myślę, na pewno się da. Przegląd AI. Wpisałem
Adolf, pełne nazwisko, stonka ziemniaczana. Odpowiedź. Adolf H. nie miał bezpośredniego związku ze stonką ziemniaczaną. Stonka była jednak wykorzystywana w nazistowskiej propagandzie. No i to jest o złych rzeczach, później, że stonka trafia do Europy z Ameryki Południowej, bla, bla, bla. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? Bo gdy nie doszło do gdy nie doszło do użycia metod chemicznych, u nich też poszła delikatna plotka, ponieważ ona jest bardzo dobra, jeśli chcesz społeczeństwo zmobilizować do działania, to ta stonka na tej samej zasadzie w PRL-u działała. W Niemczech zadziałała słabiej, bo tej stonki było mniej, ale powiedziałem, że stonka atakuje pola, no i trzeba ją zbierać, tak jak u nas. No więc wszyscy brunatni, czarni i ci, co to cały czas pokazywali, jak wysoko śnieg spadł w Bawarii, zaczęli spacerować. I właśnie wtedy podkreślono, bo to był początek lat 40., wiesz, to jest wojna, już problemy są aprowizacyjne, no i nagle ktoś ci wpi***a ziemniaki, nie? No to już nie jest takie hopna krowa i ciele gotowe. I dotarłem do jakiegoś tam źródła 5 przez 10, ale wiem, że kiedyś na nie się katolicki IPN powoływał, bo oni mieli swoje audycje. Swoją drogą nie pozdrawiam akurat teraz nikogo tutaj, tylko mówię, że wiem, że tak było. I była podobno afera, bo mało tych stonek zebrali. No bo siłą rzeczy tych stonek było mało, nie? No a oni się tam zebrali całą bandą. No i tam były, pochwalono, że wszystkie dzieci chętnie poszły. Kobiety i chłopi również, ale kto nie poszedł? Mieszczuchy. I podobno w jakimś regionie zamiast zadziałać ta akcja In Plus, że wiesz, o, znowu nas Amerykanie atakują, no tutaj jeszcze poszło, a ci małostonki nazbierali. Ja mówię, w ogóle to jest jakiś fenomen, nie? A czemu tam mamy tej stonki? To jakiś spisek? Oglądałem ostatnio jakiś, czy to nie wiem, rolnicy Podlasie, coś takiego. I było tam właśnie jakieś takie starsze rodzeństwo. To na oko mieli, nie wiem, wspólnie ze 180 lat może. I ta pani mówi, bardzo wiesz, dziarscy wszystko. I pani mówi, a ja ci wszystko tam powiem, powiedzmy Grzeniu, bo ja tu mam zanotowane. 11 czerwca zebrałam 142, 12 czerwca tam 79, 13 tam czerwca kolejnego zebrałam tam 250 i normalnie ma pokazane, trzyma butelki, w których ma stonki i zapisane ile stonki którego dnia zebrała. Wow. Może ona żyje jeszcze w czasach, kiedy nie wiem, jest skup stonki gdzieś. Może ona żyje w czasach, gdzie będą sprawdzać, kto zebrał ile stonki i do wrogów strzelać. Ale kurde, po co jej tyle tej stonki? Wydaje mi się, że to dla jakichś kurczaków. No, może Że tam wiesz, bez tlenu w tych butelkach troszkę tam się wiesz, zaczną rozkładać może. I taki shake proteinowy. No jest to jakaś opcja, nie? Co do szejków proteinowych. Ja nie chcę, dziękuję. Kurczę, no to po co ja tu przywiózł? Chłopie, to najważniejszy punkt programu. To nie jest takie duże, to jest takie duże, żeby to zabrać. No, wiesz co, Z tym pszczelarzom dasz, zaproponujesz. młodszy na pewno zje, młodszy nie ma problemu. To jest człowiek, który nie ma problemu, żeby coś zjeść. Starszy, gdy był jeszcze młody, to też nie miał problemu, żeby takie rzeczy jeść. No ale widzę, że pęka. Chciałbym to zobaczyć. Towar macany należy do macanta, jak stonka. Nie, no tak się bawić nie będziemy. No dobrze, czyli co? Czy jesteś zadowolony? Czy uważasz, że zwiększyliśmy dzisiaj poziom wiedzy naszych widzów, słuchaczy i W ogóle ja jestem miło zaskoczony i też miło zaskoczony tym, jak Państwo w ogóle ile dzisiaj się dowiedzieli. Że mieli przyjść tutaj na program o stonce, a i jakieś troszkę żartów było, i jakieś sytuacje, problemy montażowe, i o Turkuciu było, i było o innych różnych ciekawostki się pojawiały, i o wieży ziemniaczanej. O wieży, ja Ci dziękuję za wieżę. Generalnie potato tower można sobie wpisać po angielsku, jak ktoś mówi. I nie no, ja na Państwa miejscu byłbym chuj zadowolony po prostu za to, że dotrwałem do końca i że dowiedziałem się tylu rzeczy. I generalnie tak, no zazdroszczę Wam, że możecie nas oglądać. Ja też. Ja w ogóle podziwiam wszystkich, bo ja nawet nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał, bo my go nagrywamy grubo ponad godzinę, a jak wyjdzie 15 minut... To zależy od sprzętu, jakiś dzisiaj tam sfiziowany jest trochę. Ale jaki Ty masz sprzęt? Co to za firma jest? Imperialistyczna. To jest, słuchaj, Grundig. Nie wiem. Grundig szpulowy. Ja tylko wyglądam na kompletnego idiota. Proszę Pana, ja widzę, że to jest jakiś amerykański sprzęt. To prawda. Firmy Imperialistyczny. MMMs.
Tak, i oni mi się, bo wiesz, no bo to jest niemożliwe, żeby tak tam przerywało. No a ta stonka, proszę pana, no stonka to do dzisiaj problem, więc cóż, no możemy wam pomóc, jeśli będziecie chcieli, żeby wam pomógł ktoś z wykopywaniem sztonki, to tutaj pan Sebastian jest chętny. Pewnie. Seba dla przyjaciół. Czy zjesz ten był gościa, czy nie? Pytam, bo to nagramy, bo już więcej nikt nie dostanie. O ciur, dobra, to ja teraz też muszę. Jaką masz minę? Nie widzisz mojej miny. Jak ci oczy chichrają. No, przyznam szczerze, bywałem na weselach, na których były mniejsze porcje. Takie jakby tak, o jak czasem z popcorn się państwu nie zrobi i zostaje taka ta łupinka. Kurczę, i właśnie widać kucharza, znasz kucharza, to od razu, bo ja szukałem tego porównania. Popcornowa łupinka. No. Proszę Państwa, więcej się nie dowiecie, już nie mamy co Elo! Do następnej razy. A teraz się patrz, nie wyłącza. Teraz złośliwie, no ty zawsze, kurde. Jedna tu, prawilna, dziękujemy.